Jesteś ulepiony z gliny, skład dużej boskiej rodziny. Nosisz cały czas to w sobie, tym skupiłeś świat na sobie. Zakłamują twą historię, tworzą ciągłą analogię. Lata szło im wyśmienicie, lecz powoli to widzicie. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Jesteś ziemską świadomością. Świat ci wmówił, że nicością. Żyjesz w domu Bożym, bratku. Świat powtarza, że z przypadku ze wybuchło coś w kosmosie. Boga każdy z nich ma w nosie. Świat cię ciągle okłamuje, naukowców recytuje. Zrobił ktoś to precyzyjnie, lecz to wszystko jest fikcyjne. Poprzez akty cię tu mają, dziś twym życiem zarządzają. Są do tego formularze, by opisać całość zdarzeń. Lecz to prawo do osoby, sztuczny zapis twojej głowy. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Tak niewinnie to wygląda. Rodzic zgłasza swego bąbla, pełen troski i nadziei. Jak ty tworzy po kolei. I tak do pełnoletności. Później każdy sam się gości. Robi różne dokumenty, tworząc zapis wręcz przeklęty. Zrozum więc to bracie teraz, mimo naszych sprzeczek nieraz. Grupa wręcz jest fanatyczna, a ich złość w skali krytyczna. Chcą odebrać nam co nasze, szczepią, trują, ślą w kamasze. System ludzi od lat więzi, tworząc wszystkim życie w nędzy. System cię niszczy i nie jest nowy. Od dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od dla człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest to wpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Proszę Polsko, nie umieraj, nie sprzedawaj się. Pod latarnią źle się stoi, a tyś damą jest. But let me guess, you saw the curvature in the images from satellites. The thousands of magical orbiting aluminum tin cans floating in space. It's all animation and games until one comes crashing down on your squad. Many crashed satellites have been reported the world over. And the one thing they all have in common is giant helium balloons attached to them. Of course, satellite technology is real. We get our weather information, communication equipment, and even some internet service from them. Look up Google Loon, for example. It's not that they wouldn't use the magical floating satellites if they could. It's that they don't physically exist, nor does the globe. They have been sending these up one at a time since it all began.
I will allow them to explain it. And he got a patent on that in 1950. And those early balloons were so large, they didn't have any way to launch them, except they actually launched them from aircraft carriers. Modern scientific ballooning was born. It's also the genesis for NASA's newly developed super pressure balloon. The reason for superpressure ballooning is they have absolutely stable altitude, day, night, and it doesn't matter how cold the atmosphere is. They are sealed. So your shape is always the same, you always displace the same amount of air, and therefore you have the same amount of buoyancy all the time. This day-to-night altitude stability allows superpressure balloons and the sun. Hi, I'm Matt, and this is NASA Now. NASA's been using balloons for science research for over 30 years. The exploration that can be done on balloons is continuing to grow. Standard balloon that I fly is about 660 feet long when it's made. So when it's inflated, it's over 400 feet tall by 440 feet wide. Think of a dome stadium. That's how big my balloons are. So let me get this straight. It is now public knowledge that they send up satellites on massive helium-filled balloons. As you should know, NASA is the largest consumer of helium in the world, for obvious reasons. But the issue with society is that they never critically think. Just think for a second here. If these are sent up to provide the world with all of the important information we need, and I'm sure the entire process is expensive and difficult to accomplish, then please explain to me what in the flat world do these pathetic animations do for you? Do they make you happy inside? Are they so super duper cool that you cannot see past the obvious CGI? The fact of the matter is everything NASA sends up on a balloon simply hovers above our motionless Earth. That is why they rarely speak about orbiting satellites, and of course, they never show footage. Here is some footage of a random evening with a man, the moon, and his Nikon P900. Notice anything floating up there? Osobiście zawsze wybrałabym satelitę balonowego niż kosmicznego. W przypadku balonu nie ma bowiem potrzeby używania rakiet, aby satelita zawisł nad tym samym punktem na Ziemi. Orbitą geostacjonarną trzeba być 36 000 kilometrów od niej. Zbyt daleko, by użyć niektórych czujników, takich jak radar. Balon może znajdować się 1000 razy bliżej, w stratosferze. 30 do 40 kilometrów nad Ziemią, a mimo to znajdować się w ponad 99% atmosfery. Z wyraźnym widokiem gwiazd lub rozległymi panoramami Ziemi. Balon można sprowadzić na Ziemię, dokonać napraw pokładowego wyposażenia naukowego, a następnie ponownie wznieść go w powietrze. Satelity nie są wcale takie tanie, a ich koszt również ma tutaj znaczenie. 4 nowe geostacjonarne satelity pogodowe NOAA kosztują 11 miliardów dolarów. Podczas gdy latający balon może kosztować co najwyżej kilkaset tysięcy. NASA używa balonów już od bardzo dawna, ale nie ma możliwości sterowania nimi. Dryfują one z wiatrem nad kontynentami. Teraz do tej balonowej gry włączył się również przemysł prywatny. A dzięki nowym technologiom, które umożliwiają balonom zawisanie nad jednym punktem Ziemi. Balony te wznoszą się i opadają w stratosferze, łapiąc przeciwstawne wiatry, które pozwalają im pozostać mniej więcej w tym samym miejscu. Co potrafi balon z wyposażeniem naukowym? Może patrzeć w dół na Ziemię, sprawdzając burze lub migracje ptaków i zwierząt. Może patrzeć w kosmos, obserwując jednocześnie powierzchnię Słońca lub zbierając promienie kosmiczne. Może nawet wykonywać czynności w stratosferze. Na przykład badać, jak kryształki lodu mogą odbijać światło słoneczne i schładzać Ziemię. Jak utrzymać balon na tyle stabilnie, aby można było użyć teleskopu? Żyroskopy mogą pomóc utrzymać platformę skierowaną na dany cel, nawet gdy znajduje się on w skręcającej gondoli. Ale to nie jest reklama balonów naukowych. Jest niewiele na przykład kawiotów, cóż. Satelity wytrzymują lata, najdłuższe loty balonów trwają kilka miesięcy. A to, co wznosi się, musi spaść, aby sprowadzić ostrożnie cały ładunek na dół.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Colors away. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of.
Aí, ó. Satélitezão caiu aqui na Jacami. Tá vendo o Globo? O Globo. É, Globo. Ó o balão. É grande essa porra, viu? Vocês não querem ter mandado uma coisa? Não, mas não vai só a luz. Não, isso aí vai morrer. Lona tem muita aí, cara. Lona e lona pra quem quiser aí. Quero se passar porra. Aqui eu tô botando no caminhão, ó. Aí não serve aí. Alguém tem uma faca aí na cinta? Vamos ver se nós tira direito aqui. Até falar esse bicho pra lá. Vamos puxar ele pra lá? Eu quero só a corda. Vamos puxar ele pra lá? Vamos tirar ele daqui. Never know what's going to happen. This baby fell out of the sky and landed in our yard. It's never boring on the Welke farm. Thank God there's no horses out or it didn't hit the house. It's still going and flashing. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellite. Phone calls, banking, web surfing, email, streaming video, and other communication. Heavy case? And it all began 150 years ago. We have here samples of the early cables from the 1850s. Some of the items have not been on display in more than a century. With this cable now, it was what, minutes? Yeah, that's right. It sounds like this was the original information age. That's right. If you've ever phoned or emailed someone on another continent, you can dial up some gratitude for something that happened a century and a half ago. It's been 150 years since the first transatlantic cable began ushering in global communications. And